Dzień dobry drodzy widzowie. Słuchajcie, ja jeszcze bez wizji poproszę Was o dosłownie te 5 minutek jeszcze cierpliwości. Niestety z maleństwem na rękach obudziło mi się w ostatniej chwili przed streamem, ale puszczam już live'a. Za jakieś 3 minuty rozpoczyna się transmisja NASA, ale odpowiadam też na pytania, kiedy impact, kiedy uderzenie, nie prędko, po pierwszej w nocy. Więc no trochę poczekamy, jakieś no trochę mniej niż 2 godziny, ale transmisja z kamery na pokładzie statku kosmicznego, bo tak można sondę DART nazwać, rozpocznie się już no lada chwila, za kilka minut. Także no, dla samej ciekawości, jak to będzie wyglądało, zostańcie, jaka będzie jakość tej transmisji, nie wiem naprawdę czego się spodziewać, także czekamy 2 minutki do rozpoczęcia nadawania bezpośrednio z kamery Draco. To jest kamera zamontowana w statku kosmicznym DART. Statek kosmiczny, sonda, zamiennie można używać, myślę, że tych nazw. Dobra, słuchajcie, ja wrócę do Was dosłownie za 2-3 minutki, mam nadzieję. Jestem, moi drodzy, dotarłem. Małżonka mnie poratowała i zabrała maleństwo. Jak nie słychać w ogóle? Czy mnie w ogóle słychać? Transmisja jeszcze się nie zaczęła. Cześć Chris, cześć Baltazar, witajcie. Dobra, niech tam ta transmisja się zaczyna, a ja już w międzyczasie sobie ustawiam, tak, highlightów czata nie ustawiłem, żeby wasze komentarze się pojawiały. A mocne światło chyba mam też. Dobra. Highlighty czata. Działa. Miśkórka o 1:14 podpowiada. Dobra. Highlighty mamy. To co wiecie w ogóle? Co to ten DART? Jak wygląda? Spróbuję wam to pokazać. O, taką animację podkradłem ze strony NASA.
w tą mniejszą asteroidę uderzy. Ta mniejsza to jest właśnie chyba Dimorphos. Duża to jest Didymos. Wiem, że nawet niektórzy youtuberzy błędnie napisali, że uderzy w Didymosa. Nieprawda, w Dimorphosa uderzy, w tą malutką. Cel jest taki, żeby zmienić jej trajektorię. Ona się nie zmieni znacząco, bo też sama sonda jest dość mała, ale da się to obliczyć poprzez, o właśnie to co jest pokazane, sprawdzenie, o ile krócej ta asteroida będzie okrążać tą drugą. Czyli ta mniejsza tak naprawdę jest księżycem dla tej większej. Zakłada się, że uderzenie powinno o 10 minut skrócić czas obiegu Dimorphosa wokół Didymosa. Czy będzie to widoczne gołym okiem? Nie, Kuba, nie będzie to widoczne gołym okiem, ponieważ to jest bardzo daleko. Szczelam teraz, bo akurat nie pamiętam, 10-11 milionów kilometrów. Może ktoś ma jakiś artykuł przed sobą. Ale to jest daleko. Ja pamiętam jedną rzecz. Na pewno opóźnienie w transmisji będzie na poziomie 30 sekund. Więc jeżeli chodzi o prędkość przesyłania danych, to nie jest aż tak strasznie daleko. 30 sekund to można powiedzieć, że w takich skalach kosmicznych to jest prawie że na żywo. O, widzę, że NASA już coś tam nadaje. Czekajcie. Już powiększamy obraz od NASY. O Jezu, jakie maleństwo. Czekajcie, ja się trochę tutaj obniżę, żeby nie zasłaniać. Ta kamera. Aha, dobra, to jest ta po prawej. To będziemy mieli dwie transmisje, bo druga się rozpocznie pewnie też z komentarzem NASY około północy. No, tak widzę, że jest 1 klatka na sekundę. Coś się zobaczy tak trochę. Nie, za daleko. Tak, będzie na żywo z uderzenia transmisja. Są dwie kamery. Jedna kamera jest zamontowana w sondzie DART i ona się nazywa Draco i chyba właśnie teraz z niej oglądamy, czyli będzie transmisja prowadzona aż do momentu impaktu, póki się nie zniszczy sam statek. A druga kamera jest w takim CubeSacie. Ten statek kosmiczny parę dni temu wypuścił CubeSata. To jest taki miniaturowy satelita, który też ma kamerę i będzie jakby z tyłu to wszystko oglądał. Będzie rejestrował i potem jakieś 3 minutki po uderzeniu przeleci obok tej małej asteroidy no i coś tam pewnie zarejestruje. No zobaczymy, sam jestem ciekaw. Podobno, tak jak czytałem, to nie wiadomo nawet jaka jest struktura za bardzo tej asteroidy, jak ona jest zbudowana, więc nie do końca wiadomo czego się chyba spodziewać. Tam miała jakaś satelita lecieć wcześniej, czy też sonda, przepraszam, miała lecieć wcześniej, 4 lata wcześniej, ale trochę pozmieniali plany, więc najpierw jakby miał być zrobiony rekonesans, a potem impact, odwrócili to, najpierw jest uderzenie, a za 4 lata doleci tam jakaś sonda, która bardzo dokładnie to jeszcze zbada. Oki, dobra, co tu się dzieje w ogóle na czacie? Kto wpadł? 100 osób, kurde, czemu wy jeszcze nie śpicie? Ja już tak szeptem mówię, bo wszyscy już śpią. No to już chyba odpowiedziałem, że w kosmosie będą 2 urządzenia. Będzie sam DART i kurczę, jak się nazywa ten... Zapisałem sobie, czekajcie. Dzisiaj przygotowałem notatki, ale nie włączyłem ich przez dzieciaczka. Zwalił na dzieciaki wszystko. Takie licja. Tak się nazywa ta sonda, nie sonda,
ten CubeSat, który będzie to rejestrował. I teraz tak, czy z Ziemi sam DART wyśle, czekaj, nagrać to będzie tylko DART, coś z Ziemi, czy może sam DART wyśle jakieś maleństwo, co by nagrać z bliska. No tak, tak jak już powiedziałem, i z Ziemi oczywiście są teleskopy, mnóstwo, które jest wycelowanych w to, tylko że z Ziemi przez teleskop prawdopodobnie to wygląda tak jak teraz na ekranie, taka maleńka kropeczka. Tylko że obserwacje teleskopem są na tyle dobre, że pozwolą wychwycić nie sam moment uderzenia, co analizując czas okrążenia małej asteroidy wokół dużej, to te teleskopy z Ziemi właśnie mają wychwycić tą zmianę. Czyli teleskopy z Ziemi mają pełnić funkcję takiego detektora, czy to się udało pod względem czasu. Czy wierzycie, że NASA będzie przekazywać obraz DART-a do samego końca? Czemu mamy nie wierzyć? Czekajcie, gdzieś tu przesunąć, żeby nie zasłaniać. Gdzieś tutaj. DART, jak długo? Misję chyba start misji oglądaliśmy w zeszłym roku, z tego co pamiętam. No, sprawdzę. Kiedy my to oglądaliśmy? Pod koniec roku. Przed webem jeszcze. Web był w grudniu. To albo mógł być grudzień, listopad. Po co to wszystko? Żeby sprawdzić, czy da się zmienić trajektorię asteroidy w przypadku zagrożenia. Jeżeli byłoby realne zagrożenie, że leci asteroida, planetoida, jak zwał, tak zwał, w kierunku Ziemi, która będzie przecinała trajektorię naszej planety, to ten test ma odpowiedzieć, czy użycie siły kinetycznej, czyli rozpędzonej sondy, rozpędzonego statku kosmicznego, bo tak naprawdę to będzie tylko uderzenie, tak, za pomocą właśnie tej sondy, tam nie ma żadnych ładunków, tam nic nie eksploduje. To ma dać odpowiedź na pytanie, czy takie uderzenie z prędkością chyba 6 km na sekundę jest w stanie zmienić trajektorię obiektu. Jeżeli wiesz, na małych obiektach, no bo ta sonda DART nie jest jakaś olbrzymia i ta asteroida też nie jest jakaś olbrzymia, ale jeżeli to da odpowiedź, że się da, no to znaczy, że przy większych też się uda, tak? Stosując odpowiednio większe statki kosmiczne albo nie wiem, większej ilości statków kosmicznych, będzie można w ten sposób pewnie się chronić przed większymi asteroidami. O, któż to wie? Zakładamy, że mówią nam wszystko. Jakby nie zakładamy złej wiary albo tego, że dostajemy półprawdy. Każdy oczywiście może tam mieć swoje jakieś racje, ale no... Raczej tam nie ma ładunku. Słuchajcie, ja się na chwilę ulotnię. Coś do picia sobie zrobię. Bo zapomniałem się przygotować przez tego maluszka. Kto widział Starlinki, napiszcie mi w ogóle, kto oglądał. Jak wrócę, to sobie poczytam komentarze na temat Starlinku. Dosłownie na pół minutki tylko ucieknę, ale dajcie znać, czy ktoś jeszcze widział. Jak nie, to jutro polujemy. Jutro też około 19:40 powinny być. Dobra, za sekundę jestem.
Dobra. Już na posterunku. Czy będzie Jowisz oglądany? Zobaczymy. Zaraz zerknę, czy jest pogoda i może uświetnimy transmisję Jowiszem, żeby jakoś sobie skrócić oczekiwanie na uderzenie w asteroidę. Jak ten statek jest kierowany na to coś, jak każdy inny statek, który w przestrzeni kosmicznej lata, został wyszczelony w odpowiednim momencie, obrał odpowiednią trajektorię, prawdopodobnie ma tam jakieś silniki do korekty orbity w razie potrzeby. Tak jest przecież dość często, że trzeba albo przyspieszyć, zwolnić delikatnie, jakby skorygować orbitę. No i tyle chyba. Nie spoko, Baltazar. Mi to tam nie przeszkadza, nie? Pytaj. Gorzej jakbyś wmawiał, że Ziemia jest płaska. To już ci mówię, kiedy jutro te Starlinki odpalę sobie Stellarium. Jakiś szybki quiz? Nie. Nie przygotowałem się na quizy w tygodniu. Szybki quiz. Dobre. Więc jutro Starlinki, bo one były nisko, jutro będą wyżej, czyli teoretycznie powinno być jeszcze łatwiej niż dzisiaj, a dzisiaj było w sumie wyjątkowo łatwo i z zaskoczenia niesamowicie. Jutro o 19:47. 19:47 Starlinki. Półpłaska, Suchodolski. No. Tylko on mógł tak powiedzieć. W tą małą, ona będzie z każdą chwilą coraz większa. Taką chwilą, no, jeżeli godzina 40 została do uderzenia, no to pewnie przed samym uderzeniem będzie rosnąć. Ale tak, właśnie w to. Nie sądzę, żeby było widać wybuch. Chociaż może coś na wzór wybuchu, wiesz, jakiś wzniesie się pył. No, z drugiej strony wybuch, wiesz, przy prędkości 6 km na sekundę, gdy dwa obiekty w siebie uderzą, to jest jakaś siła kinetyczna tam działa, no to nie będzie to tak efektowne jak eksplozja, ale może dojść do jakiegoś poruszenia. Sam nie wiem, czego się spodziewać. Pierwszy taki test. Oczywiście już tam były różne testy takie uderzeniowe. Przecież NASA rozwalała chyba Rangery o księżyc, żeby tam testować lądowniki. Nie widać tego gołym okiem. Czym to nagrywają? Dokładnie nie wiem. No, kamera się nazywa Draco. Może gdzieś jest specyfikacja na stronie NASA.
Czekaj, zobaczę. Draco Cam. No kurczę, coś tam jest napisane o tym nawet. Wiecie, to jest w sumie jedyny instrument na tym statku kosmicznym, bo on tam żadnych innych badań nie jest w stanie przeprowadzić, tylko po prostu nagrać to, jak uderzy w asteroidę i po prostu prześle to na Ziemię. Cóż to jest? Kamera o wysokiej rozdzielczości. Głównym zadaniem tej kamery jest wspomaganie nawigacji statku kosmicznego i celowanie w system tych asteroid dwóch. Oczywiście w tam mało uderzy. Czujnik czujnikiem, ale tam jest jakby teleskop zamontowany. Ma on długość około 20 cm. Jest to teleskop i czujnik CMOS. Jak rozkruszy na małe kawałeczki. Ona nie jest za wielka. To raczej by to chyba spłonęło w atmosferze. Chociaż może takie czelabińskie meteory by się porobiły. Cześć, Rafał. No, wytrwałych, bo tutaj do pierwszej z minutami posiedzimy. Przekaz. Według NASA to jest przekaz. Paweł się pyta, czy jeszcze jakiś niebieski tu jest. Niebieski kolor policji. Nie wiem, ty jesteś chyba jedynym moderatorem. Chica była, ale Chica może poszła spać. Nie wiem. Generalnie jest tak późno, że i to jest spokojnie, więc luz. To coś będzie widać. No będzie. Dwie kamery są, bo jedna kamera jest w statku kosmicznym DART, a druga jest jak to się nazywało? Mówiłem wam, taka śmieszna dziewczęca nazwa. Licja, tak się nazywa CubeSat, który 3 minuty za głównym statkiem leci i to wszystko będzie też rejestrował. Kiedy uderzy? Chyba 1:14. Cześć, Franek. 1:14. Na żywo. Opóźnienie jest 30 sekund. Tyle potrzebuję czasu obraz z 11 milionów kilometrów, bo tyle jest oddalony ten asteroida od Ziemi, żeby pokonać. Czyli 11 milionów kilometrów jest pokonywane w około 30 sekund. Gdzieś czytałem, że to wszystko jest zbierane przez jakąś potężną antenę w Australii. Tak, będzie na żywo. Będzie na żywo film. Transmisja. Właśnie to wszystko jest na żywo. Statek kosmiczny się teraz zbliża do tej asteroidy. To jest ta kropka, którą widzimy na ekranie. Czekajcie, ja zobaczę, czy już druga transmisja NASA się zaczęła. Nie, druga jeszcze nie. Na drugiej pewnie będą też omawiali. Też się na nią przełączymy. W sumie po drodze zacznę sobie już tutaj szykować tą transmisję. Tą drugą.
O kurde. Sorry. Wyzwoliłem UFO na ekranie na chwilę chyba. Niechcący. No, już coś uderzyło. Czekajcie, jeszcze moment. Dobra. Ja sobie sprawdzę, czy przełączniki działają. Tak, dobra, tu będzie druga transmisja z komentarzem. Tu mamy z podglądem kamery, a tu mamy jednocześnie dwie. Czemu ja się nie wyświetlam? Aha, bo jestem gdzieś tu. To ja się po prostu gdzieś tutaj zrobię. Taki wielki nie muszę być. Dobra. Wracamy tutaj. Czy w ogóle ta transmisja ma dźwięk? Nie. Ta transmisja jest bez dźwięku. Już po uderzeniu. Będzie zapis live. NASA na żywo to nadaje, więc i u mnie, no przecież siłą rzeczy każda transmisja się nagrywa i na stronie NASA również. No i jutro to pewnie we wszystkich mediach będzie nagranie z tego uderzenia. Pytanie, czy to będzie spektakularne, czy nie, nie? W listopadzie zeszłego roku wystartowała. Co będzie się działo przez tą godzinkę? Będzie się zbliżać, a za chwilę rozpocznie się stream NASA oficjalny. Możliwe, że powiedzą coś bardziej ciekawego. Na pewno powiedzą coś ciekawszego niż ja, to sobie posłuchamy. A, mamy potwierdzenie, że kropka robi się większa. Dobra, czyli się zbliża. Szczerze wam powiem niestety, ale te wszystkie rzeczy, które się dzieją w kosmosie, zwłaszcza to w takim odległym kosmosie, one są ciekawe z punktu widzenia naukowego oczywiście. Wizualnie nie zawsze to jest ciekawe, bez pozbawione dźwięku. Ten obraz jest zawsze pewnie niskiej jakości i często jest czarno-biały. Często coś może nie wyjść, więc sam nie wiem, czego się spodziewać. Oczywiście już bardziej spektakularnie wygląda pewnie start misji jakiejś Falcona, może ten sam SLS, który wystartuje, mam nadzieję, w październiku. Ale to, co zobaczymy dzisiaj na 11 milionach kilometrów od Ziemi, nie wiem. Pierwszy raz jest próba chyba pokazania na żywo z tak odległego miejsca czegokolwiek. O, nie, Wojtek, dzięki za dołączenie do wspierających na YouTubie. Bardzo mi miło. No, całkiem niedawno to wprowadziłem. Widzę, że
Rozrasta się grupa wspierających. Z 7, 8 już będzie. Tak, o 1:14. A jak nie trafi? Nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja, żeby nie trafiła. No, najczęściej te wyliczenia są bardzo dokładne. Tym bardziej, że jest ona wyposażona w kamerę, która na bieżąco ma informować sondę i ewentualnie będą wprowadzane korekty kursu w sposób już taki autonomiczny, niezależny przez całe centrum sterowania, tylko sonda sama będzie decydowała na podstawie obrazu i tam skanowania tej asteroidy. Prawie jak ta gra Pong. No, tylko gra Pong chyba była bardziej dynamiczna niż to, co widzimy w tej chwili na ekranie. Na TV kropka duża, a co tu jest mniejsza? Niemożliwe. Niech kanał się rozwija. Dzięki, dzięki. O 1:00 wracam. O, najgorzej przerwać sen po godzinie. Nie wierzę, żeby ci się chciało wstać. Chyba że budzik specjalnie nastawisz. No, większy obraz niż na monitorze. Dobra, z tego wynika. Zrozumiałe. Na telefonie mniejsza. Nie, to na telefonie jest pewnie dalej. Najlepiej na telewizorze oglądać, bo tam będzie szybciej. Dobra, sprawdźmy, czy jest stream NASA już. Nie. Jeszcze nie. To też jest oczywiście stream od NASA, ale inny kanał. Kurde, Kaźmierz, nie wiem. Tobie chodzi o Blue, nie? Blue Walker 3. Ona lata nad Polską. Nie wiem, co się wydarzyło, że dzisiaj nie było widać. Chociaż niektórzy pisali, że widzieli ją nawet u mnie na streamie, ja nie widziałem sam. Może jeszcze nie rozłożyła anteny, może się popsuła. Muszę poszukać jakichś informacji, czy w ogóle ta firma publikuje status, na jakim etapie jest Blue Walker. NASA zaczął nadawać. Dobrze, tak, NASA zaczął nadawać. To ja się przenoszę na NASA. No, ktoś tam myszką nawet widzę jeździł po ekranie. Coś tam nadają. A dźwięk? Panie, gdzie jest dźwięk? Dźwięku jeszcze nie ma. Dobra, czyli nie nadają tak naprawdę jeszcze. O, Live teraz. from Laurel, Maryland. This is NASA's coverage Dobra, of the trochę double jest ciszy. asteroid redirection test planned impact.
potential future Dobra, powinien być dźwięk. test to protect the future of our planet takes place today. Welcome, and thank you for joining us from Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, home to the DART Mission Operations Center. I'm your host, Tahira Allen with NASA Communications, and tonight we're following the real-time journey of the DART spacecraft and its planned collision. No, w końcu jakaś ładna prowadząca, nie żebym tutaj miał jakieś, Asteroid Redirection Test, also known as DART. ale zawsze takie oblagry były. Planetary defense test mission of its kind. At 7:14 p.m. Eastern, it will demonstrate an asteroid deflection technique known as kinetic impact. Rest assured, this is only a test. The asteroid DART intends to impact is not a threat to Earth now, nor will it be after the collision. We have live views of the action from space, so keep an eye on the DART cam in the lower left-hand corner of your screen. Right now, you're only seeing a black screen with a single point of light. That point contains two asteroids in it, Didymos with a smaller asteroid named Dimorphos orbiting around it. As long as we continue to receive these live views from DART, we're going to keep that feed up on your screen. As we get closer to impact, the asteroid will begin to take shape, and eventually Dimorphos will fill your entire screen. You'll also notice a countdown clock indicating how close we are to impact and a progress bar that will check off key milestones along the way. Now, as we follow pre-impact operations, we invite you to join us as we check in with Mission Control for live updates and track DART's final milestones. We'll see two astronauts demonstrate what kinetic impact looks like in space, and we'll go behind the scenes at one of the observatories following DART's impact from Earth. You can participate in today's show tonight by submitting questions for our experts to answer live on air. Drop them into the stream wherever you're watching or use the hashtag #PlanetaryDefender on social media. Now, we're a little over 70 minutes out from impact at 7:14 p.m. Let's now meet your co-host, Samson Rainey, joining us live from the Mission Operations Center. Samson, it's good to see you. How does it feel to be in the middle of the action tonight? Hey, Tahira, I am feeling great. It is awesome to be back here after co-hosting DART's launch just 10 short months ago. How's the energy over there? Wow, that's amazing, Samson. You know, everybody's super excited. I've been talking to some scientists and engineers before the show, and it's really just anticipation about what's going to happen tonight. So with that, could you give us an update on how things are going with mission operations? Glad you're enjoying it there. This is going to be fun. So I mentioned launch, right? It was a huge event. NASA launches have become a staple of life for space aficionados. But there's never been anything like what we're about to see tonight, an attempt to impact an asteroid in near real time, the first attempt to change the motion of a celestial body. Just wow. If we hit that asteroid, Tahira, I think we're going to see a whole new side of this team that we've never seen before. Because let me tell you, since launch, these engineers and scientists have been eating, sleeping, and breathing this mission. This center has been like a second home for them as they've been monitoring the spacecraft's health and managing everything from propulsion to the power supply, guidance, and navigation. The list goes on and on. They've run countless simulations and have rehearsed for this moment time and time again, preparing for anything, and I mean anything that could possibly happen. A quick recap of the last 24 hours. No surprise here, they've been busy. Last night, they performed the sixth and last of what are called trajectory correction maneuvers to aim DART to within 200 meters of Didymos. Then they worked straight through to this morning to make sure that all went smoothly. Then they soldiered on to get us ready for tonight. And here we are, about an hour and 10 minutes from impact, and we're now in what's called the terminal phase, meaning that SmartNav, the autonomous navigation system, is actively guiding the spacecraft as it was designed to do for its final 4 hours. I also received word minutes ago that DART has reached another critical milestone. Draco, the eyes of SmartNav, is able to detect Dimorphos. This is a major goalpost, I have to remind you, because up until now, Draco has only been able to detect Didymos, the much larger asteroid it orbits. The next major milestone we're waiting for is for SmartNav to be locked on or targeting Dimorphos. We'll get more into what that means later. Lots more to come as we draw closer to impact. Back to you, Tahira.
All right. Thank you, Samson. It feels good to Generalnie wszystko idzie dobrze, z tego co mówi. now before Największym wyzwaniem jest to, żeby po prostu został wykryty ten odpowiedni asteroida. Vandenberg Space Force Base on November 24, 2021, DART has traveled over 400 million miles. And now, in just over an hour, W listopadzie wystartowało. To collide były with pytania. asteroid Dimorphos in an attempt to change its orbit forever. The DART spacecraft is about the size of a vending machine and uses hydrazine thrusters for propulsion and roll-out solar arrays for power. It's traveling at about 14,000 miles per hour and will complete the last 4 miles of its journey in just 1 second. DART is on a collision course with asteroid Dimorphos, which is about the height of the Washington Monument and, more importantly, poses no threat to Earth. Dimorphos sits within a double asteroid system and is the smaller moonlet asteroid orbiting its larger companion Didymos. DART has just one instrument on board, and that's a Draco camera, which is feeding images to its autonomous navigation system, steering it straight into the asteroid. Now, teams from around the world have worked hard to get us to this moment. Samson is standing by with NASA's head of science and Johns Hopkins APL's head of space exploration. Let's check in to hear more about the journey. Thanks, Tahira. To help give us some insight into what it takes to imagine, much less attempt, a mission this ambitious, I have with me Thomas Zurbuchen, Associate Administrator for NASA's Science Mission Directorate, and Bobby Braun, Space Exploration Sector Head at Johns Hopkins APL. Gentlemen, thanks so much for being here. Thank you. NASA fajne animacje umie robić. No szkoda, że NASA transmisji nie umie dobrych robić z kosmosu, takich jak SpaceX. Zobaczymy, jak ta im wyjdzie. 7 million miles away from Earth with a spacecraft traveling 14,000 miles per hour. Why is it important for us to continue to push the boundaries of what's possible in space? You know, what I always think is the world is made out of a box. Those are things we know, we can use, and a large space of things that are unknown. In that large space are solutions for problems of the future. There's new research, new understanding of nature. And we at NASA, we're all about moving that boundary back, moving it back to make more things useful for us, like DART, but also understanding nature in a new fashion. It's incredible, Thomas. Well, based on what we know tonight heading into this main event, you know, what are you thinking about our chances of impact? Wow, I'm betting on the team. Betting on the team is always the right thing to do when it comes to NASA missions, whether it's this one or other teams we've had. The thing you just announced, you know, that kind of seeing that little bump there and Gdzie z kamerami? that new kind of celestial body we knew was there, but now we've Kamery są na statku kosmicznym oraz na CubeSacie. No i teleskopy na Ziemię są skierowane, ale teleskopy za przeproszeniem nic nie zobaczą. Tam raczej dojrzą zmianę trajektorii tego mniejszego asteroidy, czyli jakby te zmianę czasu trwania okrążenia wokół większego. What is the mindset of the team coming to such a major moment in their career with the stakes being so high? Well, teams like this prepare for the worst, but celebrate the best. And I think we're going to have one of those best nights tonight. There are, of course, many things that could go wrong in spaceflight, but so far this team's been on top of every possible problem. They've been ahead of it. Ta kropka to jest asteroida, w którego właśnie walnie ten statek kosmiczny, który leci. Statek się nazywa DART. I za pomocą siły kinetycznej, czyli uderzenia, spróbuję zmienić jego orbitę w taki sposób, żeby szło to zbadać, zauważyć z Ziemi. No tak? Teleskopy, które są skierowane w ten punkt, mają tak się zakłada, że mają zaobserwować zmianę czasu trwania okrążenia mniejszego asteroidy wokół większego, bo to jest taki układ podwójny, dwóch asteroid. Didymos jest większy i jak on tam miał, Dimorphos, ten mały, w którego walnie, i Dimorphos to jest ten mniejszy. Mniejszy jest jakby księżycem tego większego. Efektem ma być zmiana czasu. Czyli jeżeli ktoś mieszka na tym małym asteroidzie, załóżmy, że tam jakieś życie jest, którego nie potrafimy zidentyfikować, to przez nas dojdzie u nich do zmiany czasu. Można tak powiedzieć żartobliwie. Czyli doba będzie krótsza o 10 minut. Now, we asked astronauts aboard the International Space Station to show us how this technique works in microgravity.
And they had some fun with it. Now, before we get to the video, I urge you to keep a close eye on Shane. He's going to be in the blue shirt and standing in for asteroid Dimorphos. A white object is about to come crashing into him. That's our spacecraft. You'll notice how the impact of the crash moves Shane's position in space. This demo, much like DART's test, relies on the energy transfer from a collision to change Doświadczony też mi się chce spać, ale uwierz mi, nie da się tego which is called przyspieszyć. kinetic impact deflection, is the technique DART will test at 7:14 p.m. Eastern. Let's take a look. So what I'll do, Shane's going to be the asteroid, and I'm going to be the NASA DART mission. Oh, this CTV more exactly is going to be a spacecraft. I'm going to try to throw it, and we'll look at the effect of that mass coming at him. Alien, trafnie. Ja ci powiem, wszystko co jest związane z NASA wygląda jak z lat 80. Począwszy od rakiety SLS, która chyba faktycznie podzespoły ma z lat 80. Pamiętają jeszcze? Promy kosmiczne, ale to w ogóle każda transmisja. Sposób prowadzenia tych transmisji to jest jak poprzedniej epoki. I've redirected Shane successfully. Pretty good. Stawiam. Rozbije się i nieco tylko zmieni. Czyli zgodnie z założeniami. Bo ma tylko nieco zmienić i się rozbić przy okazji. It's time now for our first status poll update. Let's head to Samson to check in on DART. Nie jest tak, że jest za słaba. Słuchaj, no to siła kinetyczna też w jakiś sposób oddziałuje. Jeżeli to przypierdzieli z prędkością 6 km na sekundę, to jest dość dużo. Przecież jak spadają meteory na Ziemię, były takie wielkie przecież nie raz, tak? Co kratery zostawiały historycznie. Oczywiście nie zmieniły naszej trajektorii, bo mimo wszystko były za małe, no ale impact potężny, eksplozja. Głupi Czelabiński przecież do czego doprowadził. A tutaj taka mała sonda, ale rozpędzona. Ja myślę, że tam poczyni jakieś nieduże zniszczenia. Don't look up. Obraz jak VHS, dokładnie. To... Wstyd NASA. Miliardy kurde pakowane, ale obraz jak z VHS-ki. Waiting on that first poll of the evening. There will be 2 polls. One at 60 minutes now and one. Chyba nie. Chyba źle. Co sobie wymyśliłeś z tym NASA od tyłu. No tak, a nie my bad, dokładnie. Afterward, we should be hearing from Elena, Na kanale NASA taka sama jakość, no bo to jest od nas. engineer, to give us a summary of what we'll have just heard. All right, folks, we're an hour prior to impact. Woohoo! Programuję ten ekran. And we're seeing Dimorphos, so wonderful, wonderful. All right, let's do our poll. Image quality. Godzina do uderzenia. Image quality. Cieszcie się jak uderza, nie teraz. Images are looking great. Dimorphos is coming in at about the same relative dimness as Didymos, so very consistent brightness between the two, and it's a stable track. That's awesome. We're sitting at about 30 meters of projected miss distance. There is no movement right now on the bars for doing a maneuver, but we do expect that when we transition in about 10 minutes that we'll see a maneuver at that point. Yeah, that's great. And at this point, because we have a stable track, we do expect to transition over That at is that correct. time. So that's really good. That's great. That's good.
All right, GNC. GNC is nominal. We're ready to burn. That sounds good too. And maneuver. All right, let's see. Autonomy? Autonomy is nominal. NASA jest retro. No, za bardzo. DSN? DSN looks good, and we don't see any sign of rain, and ESA looks good as well. That's Co good. się tak cieszą, bo godzina do uderzenia pewnie z tego się cieszy. Ground system is nominal, and we have a clear vision of Dimorphos on the image display now. Yes, it looks great. Thank you, guys. All right, one more poll after this, but in the meantime, we're going to hopefully transition at 15 minutes to locking. So stand by. All right, we're going to hear from Lena ourselves to give us a update. Hey, Lena. How's it going? Good. How are you? Good. That sounded like a great poll. Any words? DART ma jakieś 600 kilo. Oh, we're very A excited. Didymos, nie Didymos, Dimorphos. First time, it is looking great. It is just about the same dimness as Didymos as we expected. And so we are getting ready to transition. We have a stable track at this point. It's about 7 pixels in size. And yeah, we're ready to go. It's great news, Lena. Thanks so much. I'll let you get back to it. Thank you. Wow, that's a great update. Joining me in reacting to that bit of news is Angela Stickle, planetary geologist and a DART investigation team lead. Angela, you just heard the poll, you just heard Lena. Things seem like they're going really well. What are you feeling? What are you thinking? Oh, I'm so excited. This is fantastic. We can see Dimorphos and we're on our way. Gosh, basically we just gotta keep humming along, right? Right. It's awesome. Heading in. Gosh, well, let's quickly talk about the next major milestone that's ahead of us, locking on target with Dimorphos, which could happen as early as 10 or so minutes from now. Right now, SmartNav is still targeting Didymos, right? But locking onto Dimorphos means, all right, Dimorphos, you are bright, you are consistently bright enough, I'm ready to start targeting you. Can you dive into what that means a little bit more? Yeah, exactly. So SmartNav is looking for bright parts of the image. And so as Dimorphos gets closer and it's brighter and bigger, SmartNav will just target onto it as opposed to Didymos, and we'll be on our way to impact. That is awesome. Thank you, Angela. That's very cool stuff. Good luck with the rest of the evening. Thank you. Great. And while we wait, we want to invite you to celebrate the life of an important member of our DART team. Pulling off extraordinary events requires Co extraordinary tłumaczy? Może jeszcze w grafice komputerowej się zatrudnię. leader, an engineer, a friend. Ray devoted his life to making the impossible possible. Tonight, we pay tribute to DART's former mission operations manager. Ray Harvey was our mission operations manager for DART, but I've known Ray since I've been at the lab, which is about 14 years. As a young engineer, having people like Ray was actually extremely important because you could go ask Ray a question, he would tell you a joke, but he would also give you an answer, so you didn't feel awkward asking questions. You would just feel good coming out with more knowledge, but also you had fun in the process. I've known Ray probably since I started working here. Czemu chcą uderzyć? Sprawdzają, czy tego typu przedsięwzięcie, jeżeli się powiedzie, to stwierdzą to, że będzie w stanie nas uratować w przyszłości, jeżeli się okaże, że jakiś asteroida będzie na kursie kolizyjnym z Ziemią. Nigdy nie przeprowadzono takich eksperymentów, żeby wystrzelić w kierunku asteroidy statek kosmiczny i rozpędzonym statkiem wbić się w tego asteroidę. To mi przypomina film Armageddon, tylko tam trochę inaczej to robili, nie? Tam chyba wylądowali na asteroidzie, wiercili wewnątrz asteroidy i umieścili jakieś ładunki. Tu jednak NASA robi trochę łatwiej, trochę prościej, ułatwili sobie i tylko uderzą. We are hoping that this experience kind of goes out to Ray and to his family. We will really miss him. Nie mam zielonego pojęcia, ile waży, wiesz? No,
Natomiast jeżeli chodzi o jej wielkość, Ray has touched so many lives. mogę Even in the gdzieś short wymiarów time that you odszukać. He was so generous with his knowledge, and he made you feel like you belonged. Ray, you will be greatly missed. This one's for you. Tahira. Thank you, Samson, for that beautiful dedication. Now, if you're just joining us, we're under an hour away from the DART spacecraft's head-on collision with asteroid Dimorphos. DART's mission is a test of a planetary defense technique that could one day save humanity. Rest assured, the test poses no threat to Earth. The spacecraft is almost 7 million miles away from us right now, and you're watching a live stream of its approach to Dimorphos. It takes about 45 seconds for the images you're seeing in the DART cam to make their way back to Earth. Any moment now, we should learn if DART is ready to commit to impact. While we wait, I'm here with Andy Rifkin, DART Science Investigation Lead, and Mallory D. Ta, w którą uderzy, nie ma 780. Tak, to ta duża ma 780, dokładnie. Tak jak napisałeś, a ta mniejsza ma 163. Ale wagi nie znalazłem, masy. Takich parametrów. So we needed a binary asteroid, so that eliminates some number of objects. We needed something with a moon that was small enough that we could move it. No, w kinie byłem na Armagedonie. Kiedy to było? Spacecraft, but not so small that we wrecked the. Przed 2000 na When you pewno. kind of tick off all the possibilities, Didymos really ended up as the best choice and really the only choice that would provide a mission in this time period. See, I want to go back to that. You mentioned having a moon. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła. Could you now in pop Dobre. culture a lot we see that, you know, oftentimes the idea is to just Czy mamy się czego obawiać? the asteroid. Nie. Why have we chosen to not test that technique this time? Yeah, the conventional wisdom for planetary defense is that you don't want to disrupt an object and blow it into a. No tak, można porównać jakość do SpaceX, ale tutaj jeszcze dochodzi... Inaczej, ze studia też nadają fatalnie. Nawet ten gościu tam na tej miniaturce pod spodem fatalnie wygląda. Widać, że to jest naprawdę jakość jak z VHS-ki. Bo co do kosmosu, to ja bym się nie czepiał, wiecie, 11 milionów kilometrów, ta transmisja pewnie szczędzą na bitrate, żeby tam za dużo nie było do przesyłania. Te kamery też pewnie nie mają 4K, ale ze studia to nie wygląda najlepiej, nie? So from a technology standpoint, we're going to see if we have what it takes to autonomously navigate a spacecraft into a relatively small celestial body, something the size of a football stadium, that's pretty far away from Earth. From a science perspective, we get to perform one of the largest and fastest impact experiments that man has done. Something that could never be accomplished in a laboratory here on Earth. So we're going to learn how these large sizes, these fast impact velocities, and also these sort of extraterrestrial asteroid materials respond to deflection. Wow, I mean, there's so much about tonight that we don't know, and it seems like your fun is Widocznie leci w światło Ziemi, że chcą poświęcić So, satelitę. Mallory, Andy, thank you so much. No nie sądzę. Tonight, ground-based telescopes aren't the only ones. Trajektorie są ogólnie znane, jeżeli chodzi o Built by the Italian Space Agency, Didymosa, deployed by ten DART księżyc 15 mały. days ago, and has been in the area to give us a bird's eye Więc view of nie, impact. to raczej Here's światło more Ziemi on nie the leci. TQ. Raczej to było chyba najbardziej optymalne, w co można walnąć, żeby szybko to przetestować. Participating in the DART mission, and it's also the first Italian satellite operating in deep space. LICIACube mission objectives is to support the DART in documentation of Aleksy, jestem tu od poniżej 100 subów, o kurde. the ejecta of materials that will be released. Egzotyczni widzowie, legendarny widz. Taki, który ma numer poniżej 100. Witaj. Nie wiedziałem, że tacy jeszcze tu są. Myślałem, że wszyscy wymiękli. Tylko nowi przychodzą. No ja też się cieszę i słuchaj, nie zamierzam w ogóle poprzestawać na tych 20, nie? Ciągniemy dalej ten temat. Bardziej kanał młody, kanał ma ledwo 2 lata. And process the images in order to make them available to the entire team.
We are here in Argotech's Mission Control Center in Turin, from where, together with ASI, we monitor the status of LiCube. The batteries are charged, the radio is communicating correctly, and the navigation altitude is on the right trajectory. Everything is ready for the most important part of the DART. Widzę, że ja muszę robić za moderatora. Panie, nie tak, ale pana trzeba ustawić jako moderatora, nie żartowałem oczywiście. Schować na trochę. This is a key milestone that we should be hearing about soon. So let's go back to Samson for the latest for mission operations. Hey Tahira, we are less than 50 minutes out and we just heard big news. We have reached the point where SmartNav is now target locked onto Dimorphos. That progress bar should move to your right that much further, closer to impact. Very exciting. In the meantime, joining me is someone who works with the instrument playing a starring role. Teraz jazda do 100. No. Basically all the way up to impact. Może nie w rok, może nie w 2, może w 5, zobaczymy. Czy Didymos jest teraz nad horyzontem? Thank you for having me. Nie. Big news. We hit this target lock. Wiesz to, żeby to dobrze oglądać, to na pewno gdzieś z okolic bliżej równika. Z Polski. I am so excited. Z tego co pamiętam, to powinno być pod horyzontem. Zaraz zobaczę, odpalę sobie Stellarium i spróbuję go zlokalizować. We just heard we got target lock, so Wam pokażę. could not be feeling any better. Very exciting. I mean, we are humming along. So a quick recap, SmartNav, this DART's autonomous navigation system. It's been called the brains of the spacecraft. And right now it's essentially maneuvering that spacecraft on its own, as it will be for the last 4 hours. A Draco imager, it's providing SmartNav with that unflinching view of Dimorphos, about an image per second. It is Sorki, zaspałem. Spoko, Paweł. makes this camera perfect for this mission. Yeah, of course. So the Draco instrument is a very, very high resolution, narrow field of view telescope. The image quality, let's go back. Draco is a descendant of the Lori telescope, which might sound familiar because it took the very first pictures of Pluto on the New Horizons mission, which also might sound very familiar because that is an APL-led mission. So if you've ever seen the first pictures of Pluto, that is the amazing quality that we have on DART. That's incredible heritage. And yeah, anyone who saw those images of Pluto, those were amazing. And that kind of ups the ante for what we're going to see with these pictures of Dimorphos, right? Oh, yeah. So we all know about, a lot of us have smartphones with, cameras. We have cracks, we have smudges. How did your team make sure that this camera made it in pristine condition to get to this point? Of course. So our flight hardware, including this instrument, was made in the clean room. Very, very high clean facility. In order to make sure that the telescope works, we had to put it through a lot of electrical testing, optical testing, alignment testing. We had to make sure it performs as we intended. And then not only that, you have to take this instrument and put it through all the environments that it will see through space. So we put it through vibration testing, thermal vacuum chamber testing, all to make sure that it performs and it will survive through space. That's amazing. Test, 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 and test again, right? Yes. This is how we get to a stage like this. That is Exactly. awesome. That is great. Thanks so much, Lisa. The number of astounding technologies that are on board this spacecraft is amazing, but doing the impossible requires nothing less than this. Czekaj, dobra, bo nie miałem mikrofonu. Pokazuję wam, gdzie w tej chwili jest Didymos. Jest pod horyzontem, jest 0:30, jest na południowym wschodzie. O 2:00 dopiero gdzieś by tam na południe wyłaził. Także faktycznie gdzieś na południu naszego globu pewnie lepiej widać. Bliżej równika, Afryka. W Afryce pewnie są piękne warunki. Także Europa kicha, nie? Wracamy do NASA. See where they are. For NASA's DART team, how are you able to aim a spacecraft at an object so far away?
You know, that's a really good question, Kelly. And I mean, we haven't really done this before. How can we aim? Right. At Well, something and that far? but I have to say, Joshua does in a few seconds what we've taken, years to do. Just as he has to throw it where he knows that the player will be, throw his football where the player will be. Dart needs to end up where Didymos and Dimorphos will be, and so that was learned from astronomy, looking at through telescopes, calculating the orbit, and then the people who launched Dart to its destination navigated there. So there's just a lot more calculations involved, which Joshua does in his head. Yeah. And then there's this autonomous Tak wam powiem, że ta kropka już jakby dostaje takiego trochę cienia, takiego wymiaru. Już nie jest taką po prostu kropką. Na telefonie pewnie tego nie zobaczycie, ale na większym wyświetlaczu chyba już jest to zauważalne. From Jonathan on Facebook, who wants to know, how can a small satellite like DART be able to impact something as big and heavy as an asteroid and actually move it? Right. And it's all about momentum, right? We have this tiny asteroid. Nie leciałaby w Ziemię. Nie, absolutnie nie. Nie zagrażała nam. And then you have this spacecraft, which is Nie zapłacili mi, żebym to mówił. It's all about momentum, right? We have this massive asteroid. Misja była wczoraj, a teraz obrobione wrzucili. How do you move it? It's all about mass and velocity. Znaczy, Since we don't have enough mass, wiecie, że jest to możliwe, ale nie zakładajmy złej woli, nie? it at 4 miles a second, which is outstanding. Which is amazing. And I mean, we're actually going to get to watch impact live take place. And so that gets me to my next question. We have Metal Money on Twitter who asks, what is the size of the blast on the asteroid? Kelly, could you explain a little bit about that? Well, and that's something that we're hoping to find out from this mission, because there's physics and calculations, but actually when you're dealing with a real asteroid that we haven't seen close up before, and what type of material might be on the surface, what the structure is, this is something that, like Lucia Cube, we hope to see as Lucia Cube flies by, to see what that blast was, how large it was, which will help those who are doing the modeling of how effective the impact was, and in changing the orbit, what all figures in, what Lucas just talked about, the mass and the velocity, but then also maybe that blast that is seen afterwards, the plume of material that we're hoping to see from Lucia Cube. So how does tonight's mission play into the work that y'all do in NASA's Planetary Defense Coordination Office, Lucas? Yeah, I would start by saying that this is a very important test. We're going to know if this kinetic impact is an effective technique to use in the case that there would be any potential asteroid en route to Earth. So definitely, for me, that's the most important thing about this test. But then on top of that, there's finding the asteroids, because you can't go out and mitigate a possible threat if you don't even know it's there. And so NASA's very focused also on finding near-Earth asteroids with telescopes that survey the skies every night. Ta mniejsza kropeczka obok, to właśnie w tą mniejszą prawdopodobnie walnąć musi. Where they're going to be in the future, to see if we even need something by DART, and then working to speed that up. NASA's working on the Near-Earth Object Surveyor space telescope that would look in the infrared and have a different perspective, complement the ground-based telescopes to accelerate things, just so that we know, is there a threat out there that we're facing that we do not yet know about? Wow, I mean, it's incredible just to know the work that is already being done. It's good to know that we're building off of it, but it's good to know we've already got some people watching the skies. Yeah. And so I have our next question from Alan on Twitter, who asks, how long does it take for pictures to reach Earth? Kelly? Well, the time it takes light and then a radio signal from the spacecraft to come to Earth is 38 seconds, but then there's also the time needed to process the images, so a few more seconds on top of that. So under a minute, but still it's not instantaneous, because it's a ways out there. Well, that makes sense. I mean, but under a minute to get something back from space, I'd say we're doing pretty good right there. Right. So, Lucas, Kelly, thank you so much for everything that y'all are doing to keep our planet safe. Thanks, Sahir. And so it's important to note that tonight we're attempting something that's never been done. And with that presents many challenges to overcome. Here's what makes DART a first-of-its-kind mission. The DART mission is a very difficult mission because we are trying to do something that hasn't been done before. This is the first time we're going to an asteroid that is this small, this dark, and we're actually going to attempt an impact.
the DART mission is really something that the whole world can get behind. We're doing this mission to prove that we can deflect an asteroid if we find one that is on an impact course for Earth. We are trying to hit an asteroid 163 meters wide, which is about the size of the Washington Monument, while flying at 6 kilometers per second, which is like going from New York to DC in about a minute. There is no chance that this asteroid could ever hit Earth. It's a very small asteroid. It's only about the size of a small football stadium, and it's almost 7 million miles away from the Earth. That's 28 times the distance between the Earth and the Moon. There's kind of a limit on how much mass you can launch into space. You know, rockets are only so big. So our spacecraft is only the size of a golf cart. Draco is the primary instrument on the DART spacecraft. It is the camera that is going to be imaging the Didymos system as we approach. When we first see the asteroid through Draco, it's just going to look like a pixel. There's a star tracker on board that takes images of the stars and compares them to a known catalog to determine which way it's pointing in space. It poses the biggest risk because very, very small errors in this measurement can spell the difference between success and failure. And those measurements are going to be fed into the SmartNav algorithm that's going to be making the autonomous course correction commands that will put us on an intercept course. There is a very small probability that we don't hit the asteroid. Even if we do everything right, our sensors work well, our spacecraft is doing well, we are looking, we're finding the asteroid, even then, we might still miss. We're trying to teach a computer how to recognize an object we've never seen before. And the way it does that is by taking pictures of the asteroid and then interpreting where it is in space and guiding itself to it. The spacecraft is controlling itself, SmartNav is guiding the spacecraft, and we have very limited ability to respond in that time, so it has to do it all by itself. And at about 2.5 minutes out, we cease all maneuvering and we coast until we hit the asteroid. It is going very, very fast towards the asteroid, traveling at 6 kilometers per second. 200 times faster than a car on the freeway. So when we hit, all of that mass, all of that momentum pushes the asteroid. Even giving it a small nudge will allow it to change its course. But if we did see an asteroid on track for Earth, this would be enough of a deflection. It's like a bittersweet moment. Yeah, all this hard work just got destroyed, but that was exactly why we put it all together. Of all the endeavors that we do for space and in space, this is probably one of the ones that one day will be the most important thing that we've ever done. In the future, I hope that DART can teach us what ways work and what ways don't work for planetary defense. Because it is humankind's first demonstration that we have gained the knowledge and the technology to be able to protect the Earth from an asteroid impact. Space exploration is rooted in pushing past boundaries. Remember, tonight is a test. No dobra, trochę nam wyjaśnili. Mam nadzieję, że wszyscy słyszeli, zrozumieli. Anna ma ciekawe pytanie. Jasny punkt, codziennie, o tej samej porze na niebie. Bardzo mocno świeci, niby stoi, ale po czasie. Satelity raczej są w ruchu, tych, których stoimy geostacjonarnych gołym okiem nie widać. Może planetę widzisz, może Jowisza. Jowisz ostatnio mocno świeci. Nic innego do głowy mi nie przychodzi. And this is a good time to remind you that what we're seeing on the Draco feed is delayed by about 45 seconds on account of signal delay and image processing. And coming up, we're about to see the team conduct a final poll, one last scheduled confab to make sure that all systems are go. And as we head to that, I have someone with me who knows a thing or two about ensuring spacecraft readiness and... ISS się przemieszcza, dokładnie. Tutaj Anna wspominała, że to się nie przemieszcza. Thank you. So you led the team that literally put DART together, is that right, Betsy? Nie sądzę. My job is to make sure the engineers and technicians all physically put all these boxes that you've been hearing, bolts and all onto a spacecraft altogether. I gotta ask, with
mission so ambitious? How many hours, how many years, how many people? Do you have any idea? Jak gdyż meteorytów, kto tak napisał? DART has been thought about for a long time, but really started in earnest about 5 years ago. We started building up the spacecraft, and in that assembly that I was talking about 2.5 years ago. And so it's been hundreds of hours, to make something like this possible. People with all sorts of talents. You've seen a lot of them today. That's incredible. And so we're heading up toward another status update, as I said earlier. And as we all know, space is a unique and challenging environment. When you're assembling DART, what were the key boxes you were checking off of that very long quality assurance list to get the spacecraft to where it is right now and hopefully till impact? So space is very hard, and so what we do is each individual component, Lisa was talking about this earlier, goes through its own individual testing, and then we put the whole spacecraft together, and we will check out the electrical systems, making sure all the boxes are working and talking to each other. We put it into a vacuum chamber, make sure it's going to work in space, put it through all the different temperatures it's going to see, and then put it on a shaker table and actually mimic launch. And so it actually goes through all of that as a full spacecraft as well as individual components. So we go through a lot of testing, mission operations, mission simulations to get to this point. That's incredible. I mean, I don't know if you included, you mentioned so much, Ray. Is that also accounting for the temperature fluctuations in space? That's another key part. Yeah, so we have chambers here at APL that are specially built to take these spacecraft, put them into the vacuum of space, and run them through the temperature spaces that we're going to actually see. It's incredible. How many times do you check? Is it like one test and we're done, or are you sometimes testing and testing? Lots and lots of testing, and that's what makes it, so perfect. We're seeing these great images coming in because of all that testing and all of that work. So, you don't do anything once. You're doing it many times because once it's in space, there's not a lot of ways to fix it. Right. Well, do you ever, think about that one panel, that one component that gave you a little bit of heartburn in the clean room, and you're up at night thinking, I think that thing is going to hold true. 6 kilometrów na sekundę. Everything is looking really good. I will say, we had a lot of new technologies, which are really exciting. The Rosa solar arrays had never been integrated onto a spacecraft before. And so that was like a challenge, but one the team was up for, and now it's all ready and working perfectly. All these new technology demonstrations, it only adds to the complexity of this mission and to, testing things, I wouldn't say even more so, but it's just as critical. But new technology, everything has to be so to make sure it comes. Yeah, all of this new technology just requires extra testing, but 720p to jest max, się nic nie zmieniło. Working through all these mission sims, so that's really what makes it exciting. You don't want to just do the same thing over and over. This is what makes APL a special place. We build these special spacecraft that, have never been done before. Last quick question Co ma być za ISS? Lata codziennie. Oglądamy. Dzisiaj też oglądaliśmy. Jutro też będziemy. It was designed to careen into the asteroid. It's meeting its destiny. So it's really exciting to see. Jest mała, po prawej u góry. Na prawo i u góry. Kursorem nie zaznaczy tego. Nie mam jak. Well, I think we are about to get into that final pull in the mock very shortly. So we're going to hear that final 30-minute poll, and then we're going to hear from Lena Adams again, DART's mission systems engineer, to give us that summary of what we just heard, how she's filling in there. Very exciting stuff. This will be the final. No nic, nie ma terminu nowego. Chyba będą go cofali, nie? Ze względu na pogodę. Z takiego powodu, że chcą przetestować, czy jest możliwe zmienienie trajektorii innego obiektu poprzez uderzenie w niego z całej epy. We are awaiting that final poll. This is DART MSC on DT Mock. It is time for the last status poll. Yes. We're about, 7,000 miles from Dimorphos at this point, so yay. All right, image quality. How are we doing? Still looking very good.
Dimorphos still tracking along that same brightness predict as Didymos. That's great. All right. Maneuver complete. Yes, thank you. All right. SmartNav. SmartNav is looking nominal. We are at under 30 meters of projected miss distance right now. Yeah, it's looking really good. Look at that. That's looking fantastic. Very excited. All right, GNC. Yeah, GNC also looking good. We've been very excited to do those burns, so we've been waiting a long time. Oh, this is great. Autonomy. Autonomy is green. The heaters are cycling nominally, and we've had no new fault rules firing. Okay, wonderful. DS. Dzięki, nie znam G3. Zaległe donaty, słuchajcie, widzę, że wpadły jakieś 40 minut temu. Nie zdążyłem ich na czas zmoderować. Ground system has been helping a few users Dwa manage takie same. clients, but everything is going fine. Uważaj, jak się pierwszy nie wyświetlił i wysłaliście, żeby sprawdzić, what the fuck, czemu się nie wyświetla, to jeszcze jeden. A u mnie się kisiły w moderacji. Last one. All right, so Bardzo, bardzo dziękuję. Kolejna cegiełka do teleskopu. soon. In the meantime, we're going to transition to precision lock at 20 minutes. That's our next milestone. So thanks all. All right, we're about to hear from Lena Adams from the Mission Operations Center. Hi, Samson. Hi, Lena. That sounded. Ma uderzyć w tą małą. How's it going in there? Oh, it's going great. It was Właśnie going to, great. to jest jakby największe wyzwanie dla nich, żeby dobrze znawigować, żeby w tą malutką trafić. Everything is Żeby looking w really tych good. ostatnich chwilach przed samym impaktem DART odpowiednio jakby przeskanował i trafił Which means we were to, hitting co należy. towards the center, and at this point we're coming back there about 30 meters off the center of the lit portion of Dimorphos as of right now. We've executed 2 burns, and everything's looking on track. Oh, that sounds wonderful, Lena. Thanks so much for that, and good luck on the final stretch. Thank you, thank you. Have a good one. Z czego transmitują? Ze statku DART transmitują. Tam jest kamera zamontowana, Draco się nazywa chyba ta kamera. Jest druga, z której póki co nie pokazują obrazu. Jest taki CubeSat, który leci za DARTem i on pokaże, mam nadzieję, że pokaże obraz po impakcie. Mara Paweł. You've heard it all loud and clear, Tahira. All systems are go and we remain on track for impact. Like Betsy just said. Nie mała kropka ma uderzyć w dużą, Anna, tylko w małą kropkę ma uderzyć statek kosmiczny, sonda, też tak można nazwać, która leci na nie. I to my z niej, z tej sondy oglądamy obraz. Ten obraz, który widzisz tutaj, w tym miejscu, to jest ze statku kosmicznego i on się zbliża i walnie w ten mały punkcik. A ten mały punkcik to jest Dimorphos, to jest księżyc Didymosa, Never in my life would I have czyli thought tego większego. take a couple $100 million spacecraft and crash it into an asteroid. My name is Michelle Chen, and I lead the team that is responsible for the autonomous navigation of DART spacecraft to hit an asteroid. The DART mission is the first planetary defense test mission. Our goal is to hit and impact an asteroid to understand and study the momentum transfer so that we could potentially later down the road, if we need to, deflect an asteroid on its way to Earth. I'm the SmartNav lead. SmartNav stands for Small Body Maneuvering, Autonomous Real-Time Navigation. SmartNav, I always consider it sort of like the brains. And so the camera, Draco, is essentially the eyes. The algorithm has to identify and hit the target in the field of view of the camera. We're flying at over 6 kilometers a second. It essentially occupies a pixel up until possibly 30 minutes prior to impact. And then that's where everything gets really exciting. And so you could just imagine if it was a human being joysticking this. Because we don't know for sure what the asteroids look like, our simulation gives us the capability to Jadwiga, dzięki za 5 dyszek. O kurczę. to see Bardzo mi miło. Kolejny datek od siebie.
Coraz bliżej do teleskopu. And nervous as well. I love pushing the boundaries, and I love the application of math into real-world problems, and then seeing it actually doing its thing. To me, there's nothing cooler than that. If you're just joining us, we're about 24 minutes away Coś tam będzie widać. with asteroid Dimorphos. The spacecraft is flying Myślę, at że będzie sporo widać. Poczekajmy do kilku minut przed impaktem. Te obiekty się zbliżą. One będą naprawdę bardzo duże na ekranie. I powinno być odświeżanie, no przynajmniej jednosekundowe. Więc ta transmisja jak na warunki kosmiczne powinna być w przyzwoitej jakości i w przyzwoitym tempie. About what kind of uncertainty exists with a mission like this? Yeah, sure. So what's really interesting is that until just, even a few 30 sekund jest opóźnienia w tej transmisji. Dimorphos, and so we have absolutely no idea what we're going to be impacting into. It could be covered in rubble pile, it could be just a completely different shape. We don't know until we really write upon that impact, and that's probably one of our biggest uncertainties. Uderzy o 1:14, za 24 minuty. Wytrzymajcie, kiedy to dupnie. 24 minuty Expand a jeszcze. little bit more on how we will use this information in the future if all goes successfully. Well, this test is really important to understand how we might be able to deflect asteroids in the future. And when we measure the change in the binary period of Dimorphos, and we will Tak, dokładnie, Adrian, w takich celach jest przeprowadzany test, żeby obadać, czy to jest w ogóle możliwe. what the geology was of that asteroid. That's the basic information that's going to help us refine our physics understanding of asteroids and our ability to compute and predict. Like Dawn does. Wieczorek, 5 dych. Dziękuję bardzo. Z tego co pamiętam, ty też tutaj szalejesz z donatami. Dzięki. Ile mi do teleskopu zostało? Niewiele, 35% tylko brakuje z tego celu. Mega. Bardzo, bardzo dziękuję. Getting started after impact. So congratulations on your success so far. It has been a pleasure. Thank you so much. Now, any second, we should be learning if DART has a precision lock on its target Dimorphos. This is a key milestone critical to tonight's success. Samson, mission operations must be buzzing. How are things going? Hey, Tahira, the energy is indeed electric. Tak są. I to rozsiani po całym świecie. Widziałem taką mapkę w necie, nie mam jej przygotowanej, ale mnóstwo jest osób, które to obserwują, amatorów, specjalistów i to oni właśnie będą sprawdzali, czy ta orbita się skróci, czy szybciej będzie trwał obrót Dimorphosa, ciągle mylę te nazwy, wokół Didymosa. Bruce już nie, Bruce ma jakieś choróbsko chyba, nie? Which could make it seem in the Draco imagery like multiple blobs, as the team likes to call them. And we don't want SmartNav to mistake Proszę powiedzieć, w jakich celach? Doświadczalnych przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy to jest możliwe. Dzięki Edwiga. Jeszcze raz dzięki. Słuchajcie, no ja jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo nie jest znana zbytnio budowa tej asteroidy. Nie wiadomo, czy ona jest, wiecie, z takiej litej skały, czy tam może jest zapylona, ale od razu jest większy, zobaczcie na ekranie, widać, że to się powiększyło. Czy pył jakiś się uniesie do góry po uderzeniu? Trudno ocenić w tej chwili. All right, we expect to be in precision lock soon. Wiesz co, bardzo szybko uda się to ocenić, ponieważ obieg tej małej asteroidy wokół większej trwa około 11 godzin tylko. I tam się przewiduje, że czas obiegu powinien o 10 minut się zmienić, czyli z 11:55 na 11:45. Tak to obliczono. No, zakładam, że te obliczenia są na wysokim poziomie, bo naprawdę można te wszystkie zdarzenia kosmiczne, posiadając dane orbitalne, planować i z dużym wyprzedzeniem i bardzo dokładnie. Więc jeżeli uzyskają będzie ten zysk 10 minut na okrążeniu, no to będzie misja zakończona sukcesem. I dokładnie na podstawie obserwacji z Ziemi będzie to prowadzone, oceniane. Go ahead, SN5. We are precision locked and still tracking Dimorphos. Jak stoją w miejscu, zbliżają się przecież.
do ekranu się przybliżają, czyli do kamery, tak? Bo to, co oglądamy, to oglądamy z pokładu statku kosmicznego DART, z sondy DART, 21:37, 21:37 do dotknięcia. So this was our last milestone. We're going to be working towards Dimorphos. I expect we're going to do some burns. Cześć, Mateusz. 4,500 miles away from Didymos and Dimorphos. So let's see what happens. Pozostało czekać, aż walnie, dokładnie. My jako amatorzy liczymy tu, wiesz, na fajerwerk, czyli na to, że uniesie się chmura pyłu. A tam ci przy teleskopach niech sobie badają, czy o 10 minut ten czas orbitalny się skróci, czy nie. Ja wam powiem, ja jestem z tych, co by chcieli zobaczyć fajerwerk. Najlepiej jeszcze, jakbym mógł, wiecie, swój aparat wystawić na milestone for the terminal phase here. We've got a good signature on Dimorphos, so the spacecraft has what it needs to guide itself in for the impact here in 17, almost 18. Ty, Johnny, ale ty nie musisz mi rakietomanii tutaj co chwilę promować, bo to są moi bardzo dobrzy koledzy i przestań tu kurwa wtrącać co drugie słowo rakietomania, bo jak będę chciał, to ich zareklamuję. A że się z Erykiem na żadne reklamy nie umawiałem, to póki co kurwa ciebie wyciszę. Asteroid system is still almost 7 million miles away from the Earth. It's at its closest point in the orbit right now to Earth. So from this point forward, it's going to be moving away from Earth. So there's no chance of anything here. We've got to look for all the other unknown asteroids out there still to find what the. Oby to nie był Armageddon. Thanks so much, Lindley. Armageddon 1 już był. Okay. Lata temu. Back to you, Theo. Właśnie, nie? Co trzeba mieć we łbie, żeby siedzieć, a rano do roboty jeszcze wstawać. Precision lock on target Dimorphos. Now we have a fun way for you to join our mission, and it is by signing up to be a planetary defender. Visit bity.com/planetary defender. Take the quiz and receive a certificate like this one. Now, once it's official, show us on social media using the hashtag Planetary Defender. Now, telescopes from around the world are observing tonight's impact to ensure that how successful we are at changing the asteroid's orbit. They'll be measuring this success. And you may be... Jak się zwiększa, nie zmniejszy, to co? To zakładam, że to też można uznać za sukces, bo nastąpi zmiana. Tylko może stwierdzą, że nastąpiły jakieś pomyłki w obliczeniach. Dobra, babka coś gada, nie będę się wtrącał, bo tam mądrze gadają pewnie. This is Lowell Observatory. Lowell is one of many observatories around the world that will be observing the DART impact, NASA's first ever planetary defense test mission, to see how much a spacecraft impact can deflect an asteroid in its orbit. This is where Pluto was discovered, and we are still doing research in all areas of astronomy today. So let's go check it out. This is the Pluto telescope, the telescope that was used to discover Pluto almost 100 years ago. So here we are at the Clark telescope. This is where Percival Lowell sat to observe Mars. Będzie to widać na niebie. Nie, nie będzie tego widać na niebie. Discovery telescope about an hour south of Flagstaff, which is where Na pewno nie z Polski, a jeżeli przy pomocy potężnych teleskopów nie ma opcji, za daleko. 11 milionów kilometrów to jest zdecydowanie za daleko. And this is the Lowell Discovery Telescope. This is what a 4.3 meter telescope looks like. This is what we will be using to study Didymos and Dimorphos in the days and weeks after DART impact. 7 budzik, ja tak trochę po 8. An asteroid called Dimorphos. Damy radę. Because it's a binary asteroid, which means a satellite around a larger asteroid called Didymos. And DART will actually be hitting Dimorphos. And what we will be measuring is how much DART changes Przemek, to nie koncert życzeń. around Didymos. So this is an important test for planetary defense mitigation strategies in case we ever have to do this for real. The Lowell Discovery Telescope is one of many telescopes around the world which will be used to study Didymos and Dimorphos. It's really a global coordinated effort. And what we're looking at here is a large 4.3 meter primary mirror that's in the middle of the telescope tube here.
Up at the top is a secondary. Pierwszy test, dokładnie. Takiego jeszcze nie wykonano, dlatego oni tam wszyscy są, wiecie, podnieceni w Stanach, klaszczą, cieszą się, śmieją, no bo to są pierwsi, nikt jeszcze nie przeprowadził takiej akcji. Telescope. We're like standing inside. Wizyjne. Underneath the telescope, 100 tons above your head, held up by this and this, which is cool. It's sort of, as you can see, the highest peak around here, just over 8,000 feet. You come up here for sunset, because you know, sun setting right there, it's perfect. For DART, we're going to be collecting images of the night sky. And typically an observer would be here in front of one of these consoles, controlling the instrument and taking images like these as they're coming in off the telescope. No, Dark Side 30 sekund opóźnienia jest z odległości 11 milionów kilometrów. Czyli można powiedzieć, że w warunkach kosmicznych oglądamy to prawie na żywo. Dimorphos will pass in front of Didymos and behind Didymos. What we will be doing with those images is measuring the brightness of Didymos in those images and looking at how that brightness changes. And those dips in brightness allow us to... Co tu się działo, że Nightbot prosi o kulturę, a Zbychu już publicznie przeklina. Co się miało dziać? No słuchaj, wraz ze wzrostem liczby widzów i odwiedzających pojawia się cały przekrój od A do Z, więc Nightbot musi też prosić o kulturę. So after impact, we will then be able to go back and start observing intensely, looking for those mutual events, those eclipse events of Dimorphos passing in front of Didymos. And on each one of these frames, we're measuring the brightness to assess whether or not it's undergoing one of these events where Dimorphos is passing in front of or behind, and using those to determine the orbit. Nie, tu się nie zgodzę. This is such a cool Ktoś może błąd popełnia, ale kto wymyślił automatycznie skrzynię biegów? Nie byli to Amerykanie? To im wyszło. To akurat im wyszło. No tak, Zbychu, mój imienniku, ma. Oczywiście na bieżąco, to nie jest satelita, to jest statek kosmiczny albo sonda. Satelita nie, ale ma. After a 10-month 470 million mile journey, DART is just minutes away from making history. A truly global effort, this mission has brought together people from around the world, united under one goal, to find a way to protect humanity. W jaki sposób przesyłane wideo? Nie wiem, ale wiem, jak jest odbierane. W Australii jest jakaś 35-metrowa antena, która to odbiera. Ale jak jest nadawane... Nie znam technologii kosmicznych. Aż tak. DART is a mission of firsts, proving that a spacecraft can 30 sekund jest opóźnienia w transmisji. find and approach a target in space that's so far away. Live DART ma to samo, co NASA w tej chwili. Ja myślę, że NASA będzie pokazywać już w ostatnich minutach dużo obraz. Now, at this point, the spacecraft is controlling itself, making small maneuvers Obstawiam, że zaraz zasnę. with its target. No emocje jak na szachach, nie? No to prawda, no. Cover the last 4 miles of its journey in just Trzeba było się na pierwszą 10 obudzić. We'll hear the final updates from mission operators and witness the big moment live from space. Samson, you have the best seat in the house. How are we looking? You're right, Tahira. Front row tickets to the biggest event in town. Czy jest zgoda innych cywilizacji na ten eksperyment? Tak, było pismo na szkolną wysłane i otrzymali odpowiedź pozytywną. Mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. I'm thrilled to have with me Lori Glaze, Director of NASA's Planetary Science Division, with me for the ride. Lori, such a pleasure to have you. Oh my gosh, I am so excited to be here and really happy that we are here in this final 10 minutes. We are almost there. Well, you were just in the thick of it with the team up until a few minutes ago. What is the atmosphere like in there? I can only imagine. It's really, it's great. I mean, they're excited. Every time there's a marker that we meet a milestone, everyone is cheering and very excited. But there's also almost a sense of a calm confidence that with every milestone, everything's going, as planned. We're found and we locked on the target. Widzę, że Anna trzyma kciuki, żeby wszystko poszło okej. A wiecie, no może się coś nie udać, oczywiście, że może. Kierowca może, wiesz, skręcić w ostatniej chwili.
just kind of a sense, hey. Czyli algorytm coś tam, wiecie, źle wykryje i szybko odbije w drugą, żeby się nie zderzyć. Applause left and right throughout this evening, all good signs. What are they focused on? Jestem, wstał Tomasz. It is basically years, Podziwiam, mi by się nie chciało. 10 months of making sure we get to this point after launch. And they've been juggling a lot. 220 osób było, o kurczę, że naprawdę wam się nie chce spać? Jak wam się nie chce spać, to po subiku zostawcie. To jutro Starlinki zobaczycie, co się kurwa za przeproszeniem dzisiaj działo o 19. Która to była dokładnie, przypomnijcie mi. 40 parę. Jak nad Poznaniem przeleciały, to ja myślałem, że z balkonu spadnę. Wszyscy na live słyszeli to. Kosmos. Nie spodziewałem się. Od południowej strony zaśmiecone światłem niebo totalnie nisko, bo 10 stopni wysokości, a Starlinki wyszły, 50 parę sztuk, poszły pięknie. Jutro powtórka, oglądamy, także zapraszam, wpadajcie jutro, dlatego subika zostawcie, do wam przypomnienie przyjdzie. Pięknie, wpadają pierwsze suby. O to chodzi. O to chodzi. Jutro wracajcie, znowu polujemy na stację kosmiczną oraz na Blue Walkera. A lot of great up into this point. We just have to see this through to these last few minutes. Well, and in a few minutes, speaking of that, lecą, dokładnie. Starlinki lecą. Is finally coming to an end. From 5 minutes to impact, there will be no more opportunity to send any commands to SmartNav in the Mission Operations Center. The team will be purely spectators, the data coming in, and they are just waiting it out. Like około 19:45 jutro. Podobnie jak dzisiaj. This is huge both from an operational perspective and also Dobra, ile do uderzenia? 7 minut, żebyśmy nie przegapili. Tak się rozgadamy o Starlinkach, a nawet nie zauważymy, kiedy jebnie. I've been engaged with this mission for the last 4.5 years that I've been in my current role. But this team has been working so hard on this for so many years, and they've put so much zakłócanie miru domowego się wkurzy, dokładnie. So much planning and rehearsing, and it's a really big event for them to, like you say, just count down. Dzięki, Adrian. Bardzo mi miło. They can do but watch and see the fruits of all their work. Yeah, I've gotten to know many members of this team over the past few months, and there's a lot of alpha individuals on. O 19 jutro zaczniemy. Przeloty będą około 19:30, 19:40, ale zaczniemy już o 19, żeby miasteczka dla was sprawdzić. Tak, wieczorek, tu masz rację, 19. Kiedy uderzy? Za 6 minut. Yeah, but I think they're ready. I think they're at that point, you're getting some shots of Elena. Zasypiam na live. Systems engineer, and you can see the excitement in her voice. Uwierz mi, ja się nie mogę doczekać pierwszej 14, będę odliczał jeszcze do pierwszej 15, potem i kończymy. 5 minutes out, which we're coming up. I spanko, modlić się. 2.5 minutes from impact. SmartNav, which has been guiding the space. Gdzie mój legendarny podkład muzyczny? Pod spodem jest wyciszony trochę, podgłośnię go. Nie chciałem, żeby był za głośno. NASA ma mówić. A nie podkłady muzyczne. We are there. Emocje jak na grzybach. Podobno już są. Nic tylko do lasu. Dobra, to podgląd jest już całkiem cacy, że tak powiem. W tą małą kropkę ma uderzyć. Duża to jest Didymos, mała to jest Diplodok, nie. Siofansus też nie. Dimorphos. Czuję się jak w Sylwestra. A byłeś w Sylwestra na streamie? Bo robiliśmy. Opportunity to SmartNav has passed, and the team is simply watching that data stream in, just like we are. Also remember, there is a 38... Drinka, nalej. Marta, jeszcze parę łyków piwa zostało, nalej sobie drinka. Nie, żebym namawiał, nie? No ale jeszcze te parę minutek zostało. 6. Będą jaja, jak nie trafią. O, zapałka jest. Cześć. Cześć, zapała. Lecą. Diplodok. 5 minutes till impact. 5 minutes till impact. We are at 1,100 miles away.
z krainy U. Pierwszy raz słyszę sformułowanie krainy U. Commands to the spacecraft is done. Ach, Contingency is done. no ale po polityce miało nie być, to nie ciągnę tego. This is a great vibe in that Mission All right. Operations Center right now, Lori. It really is. They are so excited. Pierwsze stresy się pojawiają, widzę. I'm honing in, looking at these images as we get Ładnie to wygląda, nie? Wiecie co, jak na 11 milionów kilometrów starting to see this physical wygląda całkiem. No, tak jechaliśmy po nich. I'm still having a hard time believing this is real imagery coming in near real time. Yeah, but you've been watching it over the last, 30, 45 minutes go from just being a collection of individual pixels and now you can actually see Dajcie znać, kiedy patrzeć, bo czytam czat. Za 3 minuty ma walnąć. same thing with Dimorphos as we get closer and closer. Dobra, sprawdzam drugą kamerkę, ale na drugiej jest podobnie. Się jeszcze przesunę z tą moją gębą. Nie, dobra, oglądamy na tej głównej. Dobra, słuchajcie, 2 minuty. Ja zamykam papę, nic nie mówię. Oglądamy. It is really nice to see them relax a little bit, get off from those computers that they've been glued to and just appreciate this moment that's coming. Yeah, and they've earned this. It's just great to see them there. This is so cool. Lori, we hit another major milestone. We are now 2 minutes and a half from impact, and SmartNav has stopped maneuvering the spacecraft. DART is now coasting toward Dimorphos, and we hope into the history books. Absolutely. This will be, I'm sure you've heard it many times tonight, humanity's first ever attempt at trying to move another celestial body, and also our first attempt ever to execute a mission in sole purpose of planetary defense. So what an exciting time. Yeah, and I'm starting to see Dimorphos start to come into view there. You can see it starting to take shape. I'm starting to see individual boulders on Didymos. Unbelievable clarity of images there. Coasting on in, our projected miss distance is going to be about 17 meters. All right. All eyes on this event. Space telescopes, ground telescopes from every continent on Earth. Yeah. All right. 2 minutes out. Does not look like one single rock to me. Oh, boy, we're getting close. 14,000 miles per hour, Lori. 14,000 miles per hour. And remember, 45 minutes ago, 55 minutes ago, we couldn't even resolve this object in space. And now you can see us zeroing in right on target. And we're now dropping the clock and we'll go by loss of signal to confirm impact. Right. Yes. Imagine we'll get that loss of signal. Dokładnie, ten większy przejmie orbitę DARTA i stanie się jego księżycem. I feel like we'll know. I feel like that'll be a crystal clear signal. I think so. I think we're starting to see more resolution. In fact, look at that. Didymos has even gone out of the view. We're now just seeing remarkable stuff. Oh my goodness, look at that. Looks like control system settling down. Angular rates look really good. I think we're going to get the investigation team some good pictures. Wow. No, come on, we can do better than that. Starting to see those individual boulders there. You can see shadows of the various rocks on the surface. Impact. It's amazing, guys. Oh my goodness, look at that. Unbelievable. Yeah. Looks to me like we're headed straight in. Oh my gosh. Oh wow. Yeah. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right. Let's see. We got it?
Waiting. And we have impact. A giant leap for humanity in the name of planetary. Brawo, brawo. Pięknie. Zajebiście to wyglądało. Oh, fantastic. Jest druga kamera, jest CubeSat. 3 minuty za Dartem leci CubeSat. Czekamy na obraz. Beautiful to watch. Amazing. What a team. What a team and what an accomplishment. Team. A few weeks ago, they had their last dress rehearsal. They were getting emotional at the dress rehearsal. And they're like, this is crazy. We're getting emotional. This is not the real thing. I can only imagine what they are feeling right now. Yes. Well, you can see them there on screen. They're all pretty excited. Wow. Hearing impact, the curtains close on Draco feed. That raw joy from the team, years of hard work and the weight of expectation lifted off their shoulders. This is amazing. This is beautiful. And Lori, really, this is a huge moment for the mission. Lots more work needs to happen in the days, weeks, Absolutely. Now, as I always say, it's one of my favorite missions. Now is when the science starts. It just starts now. Now that we've impacted, now we're going to see for real how effective we were. We're going to train all of those ground-based telescopes on the Didymos Dimorphos system, and we're going to make measurements that will help us determine just what its orbit looks like now relative to what it was before. So it's going to be great. Very cool. All right, this is when science, engineering, and a great... Tak, Mateusz, sonda kosmiczna była wyposażona w kamerę na przodzie, więc sonda jednocześnie zniszczyła sobie tą kamerkę, ale gdzie jest obraz z tej małej satelitki, z CubeSata, Licja. Licja powinna też przelatywać chwilę później. We're embarking on a new era of humankind, an era in which we potentially have the capability to protect ourselves from something like a dangerous, hazardous asteroid impact. What an amazing thing. We've never had that capability before. Thank you so much, Lori. Those are poignant last words. Tahira, history has been made. Back to you. Wow. I mean, what an exciting day for the DART team. And in case you're keeping score, humanity 1, asteroids 0. Now, I'm here with Nancy Chabot, DART coordination lead. Nancy, talk about a moment to catch on camera. What is going through your head right now? I mean, I'm just thinking, wow, that was amazing, wasn't it? I mean, those images, you just got closer and closer, and sort of we've been planning for this moment. We've been talking about it for years. At APL here, we've been working on this since 2015, and I've been talking, these are the images that we're going to see, and they're going to be spectacular. And I think even then they exceeded my expectations of just zooming in like that, and, it really is just such the team accomplishment, and to get to this... Na celu to uderzenie, oczywiście sprawdzenie, czy wykorzystanie siły kinetycznej, czyli rozpędzonego pojazdu kosmicznego, który uderza w jakiś obiekt w kosmosie, akurat w tym przypadku asteroidę, czy jest w stanie wpłynąć na jego orbitę. Jak to sprawdzimy? Ten mały asteroida, który okrążał większego, robił to co 11 godzin i 55 minut, chyba z tego co pamiętam. To uderzenie powinno zmienić ten czas i powinno to teraz trwać 11 godzin i 45 minut, czyli o 10 minut krócej. Czyli realnie wpłynął na orbitę, czyli trajektorię w jakiś sposób tego mniejszego obiektu. Jeżeli to się potwierdzi, no to jest sukces. To znaczy, że wykorzystując siłę uderzeniową jesteśmy w stanie przesunąć jakiś obiekt w kosmosie. Nigdy tego nie sprawdzono. Nancy, and I mean, there's a lot to celebrate here tonight. And so now that we have confirmed impact, can you let us know what's next for this mission? Kiedy będzie wiadomo, to jeżeli obrót trwa 11 godzin i 55 minut, no to myślę, że jak się obudzimy rano, to
to będzie już chyba wiadomo, że to okrążenie było krótsze. Może nie tak rano, ale w okolicach południa, popołudnia. Rozwaliłaby się. Spokojnie, Sedna, ale to jest prędkość 6 km na sekundę. No, jakby fizyka się kłania i kinetyka też ma jakąś moc uderzenie rozpędzonego pojazdu. Gdyby samochód przywalił z taką prędkością budynek, to by pewnie przeleciał przez niego. It is a huge day for this team, but also for humanity. You know, Nancy, you mentioned earlier about some of the international collaborations. And could you... Tak, nie ma innego zapisu, a ten drugi stream widzę, że już wyłączyli. Się zaczęła inna włączać transmisja jakaś stara od SpaceX. Martwi mnie to, że nie ma zapisu z tej małej kamerki, która leciała z tyłu. International cooperation for planetary defense so that we can maximize what we learn. And this idea came about from international scientists talking to each other, working together, you know, in order to make this moment. Kamera i satelita się zniszczyła, ale jest druga kamera w CubeSacie, który leci 3 minuty z tyłu. Really, scientists around the world are ready to study what did we do to Dimorphos, but more importantly, what does that mean for potentially applying this in the future? I mean, DART really is just the start. It's just the first planetary defense test mission. It was spectacular and it's accomplished, and we'll figure out how effective it was. No na pewno nie jak naleśnik, raczej rozsypała się w drobny mak. Now, how effective was that at deflecting it, and what would that mean for using it? Yeah, there's still so much to unpackage here. Przynajmniej jak wrak Tupolewa wygląda. Who is wondering, you know, Przepraszam, miało nie być o polityce. for this big mission. So let's hear from her now. Hey everyone, I'm Danny Hansen, American Paralympic rower and hydro athlete. And first, I would like to congratulate the entire DART team on crossing the finish line. So congratulations. And with that, here's my question. Now that DART has impacted, how will you know... No Mateusz, masz rację, ale zobacz, umieścili Weba w takim miejscu, które równoważy orbity, czyli przyciąga śmietnik kosmiczny jednocześnie, bo jeżeli siła w tym punkcie L2 trzyma go, to jeżeli tam wpadnie też jakiś inny śmieć, to też jest trzymany, więc prawdopodobieństwo, że JWST jeszcze będzie miał jakieś przygody przez najbliższe tygodnie, miesiące, lata jest naprawdę bardzo duże. Myślę, że to się można spodziewać przynajmniej co kwartał jakiegoś zdarzenia. Wow. Well, Nancy, I mean, it's time for you to celebrate. So congratulations on everything tonight and go DART. Oh, go DART. This was spectacular. Yes. And so we have Samson standing by in mission operations with two very special guests. Let's hop over there. Tak, nic nie mówią w studiu o tej kamerce drugiej. Thanks, Tahira. I have the pleasure of introducing... Chyba że ona nie rejestruje w czasie rzeczywistym, to znaczy nie dostarcza nam tych treści w czasie rzeczywistym, tylko rejestruje. O, szef NASA. Dziadek długo nie uciągnie. A successful completion of the first part of the world's first planetary defense test. And there were years of hard work. There was a lot of innovation and creativity that went into this mission. And I believe it's going to teach us how one day to protect our own planet from an incoming asteroid. I really look forward to learning all about what's happening from the observatories so they can tell us about the changes in this asteroid's orbit. So thank you to this international team. We are showing that planetary defense is a global endeavor, and it is very possible to save our planet. All right. That was eloquently put, Administrator Nelson. Joining me right now are Deputy NASA Administrator Pam Melroy and APL Director Ralph Semmel. Thank you both for being with me. Pam, I'll start with you. How are you feeling having witnessed this historic event up close? Oh, I was absolutely elated, especially as we
saw the camera getting closer and just realizing all the science that we're going to learn. But the best part was seeing at the end that there was no question there was going to be an impact, and to see the team overjoyed with their success. That's beautiful. What does this mean for NASA? What does this mean for planetary defense? Well, NASA works for the benefit of humanity. So for us, it's the ultimate fulfillment of our mission to do something like this, a technology demonstration that who knows someday could save our home. Very powerful. Thank you, Pam. Ralph, you're in that mock for the moment of impact. We've seen a lot of major milestones in APL's history in space. We're talking the first flyby of Pluto, the first mission to orbit Mercury, and now the first spacecraft to impact an asteroid. What was the moment like for you in there? It was incredible to see how so many years of hard work and Niektórzy przed creativity Apollo zaczynali, no. resulted in Tak pytacie, czemu tyle emerytów u nas, a tam dziadki na stanowiskach? Nie wiem. Tam jest może inna kultura, tam wiesz, zwieńczeniem pracy zawodowej nie jest emerytura, tylko może stanowisko. missions and achievements, and Może z tego never to wynika. before have I been so excited to see A może to cecha rządowych posad. and Prezydent Stanów też młodzieniaszkiem nie I'm jest. going to give you both a treat right now. We're going to play that Pamiętam, że jak usiedli i prezentowali pierwsze zdjęcie Weba, byli chyba wspólnie w studio. Nie wiedziałem, który jest który, oboje tacy What starzy. does this achievement mean for Johns Hopkins APL? Huge, right? Cieszą się, jakby znaleźli życie na Marsie. and in fact, if you'll excuse the pun Cieszą się, bo zrobili coś pierwszy raz. Nie? on APL as Pierwszy raz dobrze. Teraz zapytamy, a co z SLS? Czemu jeszcze nie startuje? Czemu ciągle cieknie z niego? that APL seeks to do, a never before done mission. I'd like to thank NASA for entrusting us with this mission, and I'd like to tell everyone how proud I am of the entire DART team and APL for this game-changing achievement. Incredible. Thank you, Ralph. And we're watching that replay right now on our screens and just admiring that remarkable achievement once again. They were just We are tiny watching it blobs together. of life, O, w and przyspieszeniu now dali. they are real. Klatkarz widać lepszy jest. It's amazing. Never before seen Kto nie widział, ma teraz okazję na powtórkę. until today. That is amazing. Ale pod koniec szczegół jest fajny. O kurde. Second and third time. Kamieniste podłoże. Na bosaka to nie ma co Drop chodzić off, tam. knowing we made impact. Fantastic. Well, there you Plaże w have Chorwacji. it. A lot of pride here tonight, along with the promise of big things to come. And with a successful DART impact, that will do it for us today at the Mission Operations Center. Back to you, Tahira. Nie no, było ich stać. Jest drugi satelita, CubeSat, który leciał z tyłu, tylko nie wiem, dlaczego w czasie rzeczywistym tego nie pokazywali. Of a global planetary defense effort. In 2024, the European Space Agency's Hera mission will conduct follow-up observations of asteroid Dimorphos and measure in great detail DART's kinetic impactor tests. Let's take a look. Dlaczego zostało zdjęcie u góry, a zrobiło się czerwone? No bo w interlinie jakby jest wykonywane zdjęcie. Jeszcze zdążyło wysłać, nie wiem, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale jakby zdjęcie się rysuje, ono się nie tworzy naraz, tylko w bardzo szybkim tempie od góry do dołu jest pewnie rysowane. My name is Jan Carnelli and I'm leading the Hera mission for the European Space Agency. A tam. Zresztą nie wiem, czy to było. The deflection by DART will be Ocenzurowali ostatnie ujęcie, tak, to na czerwono. Okazało się, że inspecting the asteroid will unveil all of those nie parameters wiem, co się mogło w that sumie allow us to okazać. plan for a deflection mission if one day we need one. This is the propulsion module of the Hera To space. był Giewont. Will take us to asteroid Dimorphos and will allow us to study the results of the DART impact. Kto ile ma lat? Is being built here in Italy and then will be sent to Germany where will be mated with the instruments and the rest of the spacecraft to be ready for launch in October 2024. Kto słucha transmisji, ten wie. Nie zdążył przesłać ostatniej klatki i się rozwalił. O, no mniej więcej tak to wygląda. Patrz, czerwone. Na ostatniej klatce tak się zaczął. Zaczynał wysyłać ją
Że nie. No, zaczynał wysyłać i stracił sieć. Those are the two CubeSats, Juventus and Milani. The CubeSat I'm working on is Milani, which will perform spectral measurements and dust detection following the DART impact. My name is Margherita Cardi from Tevac International in Italy. We will work alongside the other CubeSat, Juventus, which will perform Kahneman X-ray of the asteroid to understand... Johnny, kurwa, bo ten kanał w ten sposób właśnie funkcjonuje. Na tym kanale w ten sposób się rozmawia, Johnny. To nie jest kanał techniczny, tylko to jest kanał, który obśmiewa te wszystkie techniczne sprawy. Podchodzimy tutaj z jajem do tego, bez kija w dupie. To jest godzina, o której ja mogę to szczerze wam powiedzieć. Tutaj nie ma spiny, tu nikt wam nie będzie tłumaczył, jak na 3 godzinie, nie wiem, na Politechnice będziecie sobie siedzieli i słuchali, jak wam profesor mówi. Nie. Tutaj jedziemy po tym, co się dzieje w tym temacie astro i podboju kosmosu. Szczerze możecie mówić, co wam się nie podoba, a co wam się podoba. Że Johnny... There you have it. Tonight, we've ushered in a new era in planetary defense. At 7:14 p.m. the DART spacecraft targeted and collided with Dimorphos. Rano do roboty, to jest najgorsze. If a hazardous asteroid Ale przeżyjemy. on a collision course with Earth. Johnny out. Is over. The process of moving the asteroid is still going on as we speak. Over the next days and weeks, we'll be monitoring Dimorphos from all angles, tracking its change in orbit with ground-based Jak pan z tymi ludźmi wytrzymuje? impact crater and Wytrzymuje, injected materials bez problemu. with space telescopes. And we may even get images from missions like Lucy, Hubble, and Webb. Now don't miss a beat. Ta kamera była wyszczelona już jakiś czas temu, dłuższy czas temu. Możliwe, że to jest nawet parę dni. Kiedy była wyszczelona i to jest CubeSat. Taki miniaturowy satelita, który jest wyposażony w kamerkę. I on przede wszystkim miał się zbliżyć do tej asteroidy po uderzeniu, 3 minuty po impakcie i zarejestrować to, co tam się działo. Tylko czemu tego nie przesłali? And for more updates on Artemis and rollback operations happening tonight at the Kennedy Space Center, head to nasa.gov/Artemis-1. Thank you for watching NASA's coverage of DART impact from Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Maryland. We want to give a special Jaki thanks Johnny, to all nie of widzę, our chyba mnie guests for zablokował. participating in today's broadcast, and a big shout out to my co-host Samson Rainey for keeping us keyed into the action. Go DART and good night. Czyżby koniec? Na to wygląda. Jep, koniec, moi drodzy. Mega. Ja dziękuję, że tyle osób w ogóle dotrwało do tak późnych godzin. Kto nowy, mimo wszystko, mimo tej luźnej i mało technicznej atmosfery, zachęcam do subskrypcji, bo moim zadaniem jako prowadzącego nie jest objaśnianie w sposób zegarmistrzowski, laboratoryjny, jak to wszystko jest zrobione, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją i żebyśmy mogli sobie na to spojrzeć. A podstawą tego, czym się zajmujemy, to są polowania na wydarzenia na niebie, takie jak przeloty satelitów, przeloty stacji kosmicznych, zaćmienia Słońca, które przecież za miesiąc już będzie częściowe zaćmienie Słońca nad Polską. Będziemy nadawali wam to na żywca. Także tym się zajmujemy i wszystko najważniejsze, moi drodzy, z przymrużeniem oka. Bez nudy. Są kanały, nie będę wymieniał z nazwy, ale wiecie co, są kanały, na które ja po prostu zasypiam, jak ich słucham. Nie chcę tworzyć kanału, na którym widzowie mi będą zasypiali.
mogą być widzowie, którzy wychodzą, bo im się nie podoba i to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, ale ja nie chcę mieć widzów, którzy są moimi stałymi widzami i kurwa po prostu śpią, bo tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, bez sensu, bo nie ma się z czego tłumaczyć. Kanał taki istnieje już od 2 lat i będzie istniał przez kolejne 20. No chyba się tylko YouTube nie zblokuje, ale mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, bo nie ma potrzeby. Jutro o 19 się widzimy. Dobranoc, dobrej nocy. Adios, kochani.